Cześć, witam w kolejnym odcinku. I tak jak zapowiadałem, będę dziś robił żeberka. Ale wiecie co, żeberek, ja znam przepisów naprawdę mnóstwo. Szkół jest naprawdę bardzo dużo. Ale te żeberka, które ja dzisiaj zrobię, to będzie bardzo prosty przepis, taki w marynacie na grilla. I przy żeberkach jest kilka takich bardzo ważnych składowych, żeby one wyszły, żeby były smaczne, soczyste, nie były wysuszone. Jedną z takich ważniejszych rzeczy jest marynata. Żeby one wyszły na grillu, to muszą być w marynacie, muszą być w tych przyprawach około 12 godzin, to jest takie minimum. Ja zrobię dziś tą marynatę, a jutro będę robił dalej. Następną taką składową to jest temperatura na grillu i glazura. Trzeba je glazurować tak, żeby one po prostu nabierały tego smaku, żeby były fajne, takie chrupkie na zewnątrz, a w środku soczyste. Ale przejdźmy do roboty. Ja zacznę od tego, że ściągnę błonę z żeberek. Tutaj z jednej strony jest fajne mięcho, a z drugiej jest błona. I ta błona blokuje przyprawy. Dobrze jest ją ściągnąć. Podważasz nożem albo po prostu paluch wejdzie i ona powinna... O. O, i to jest po prostu taka błona tylko. I następny dokładnie tak samo. Żeberka mam już oczyszczone, wcześniej oczywiście je umyłem, osuszyłem. Teraz muszę przygotować przyprawy. To jest pieprz, najlepszy taki grubo zmielony. I dam 2 łyżeczki tego pieprzu. Mam czosnek granulowany, też 2 łyżeczki. Papryka słodka, 2 łyżeczki. I sól, 1, 2 łyżeczki. To wszystko teraz dokładnie wymieszam. Tu mam takie małe papryczki, bardzo ostre one są, suszone. Teraz je posiekam i dodam do tej marynaty. Jak nie masz takich papryczek, to po prostu pieprz cayenne albo paprykę ostrą. Już w zależności od upodobań. Ja akurat lubię takie ostrzejsze, więc dam tak. I teraz nakładam tą marynatę i muszę to dokładnie wetrzeć w te żeberka. Dokładnie tak wmasować nawet w to mięso. Zobacz, jak dobrze mam to wszystko bardzo dokładnie wtarte w to mięso. I teraz tu układam i do lodówki na około 20 godzin, bo jutro około 12 w południe będę je grillował, więc jakieś 20 godzin będą w lodówce tak leżały. Tak, zamykam. O, jest zamknięte. I tak zostawiam do jutra i widzimy się jutro. Jutro będę grillował i zrobię glazurę też do tych żeberek. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Minęło około 20 godzin i wrzucamy teraz żeberka na grilla. Grill jest rozgrzany tak na jakieś 140 stopni. Ile minut teraz? Dobrze, i teraz jakieś 15 minut tak będę grillował w temperaturze jakieś 150 stopni, nie więcej. Na gazowcach to jest proste. Na węglowych grillach najlepiej po prostu żar dać obok, tak z jednej strony, z drugiej strony środek zostawić bez żaru, żeby się nie spaliły te żeberka.
I tak trzymać temperaturę 150 stopni i tak będzie ok. I za tak jakieś 15 minut po prostu przewrócę i będę robił glazurę. A ja teraz przygotuję glazurę. Cebula, odrobina wody. I to muszę też zblendować. Tą cebulę tutaj przelewam. Cebulę, glazurę. I teraz daję paprykę słodką. Jakieś 2 łyżeczki. Pół łyżeczki pieprzu i odrobinę oliwy. Do tej glazury tu mam takie jeszcze małe, bardzo ostre papryczki. Także je posiekam i dodam tam, żeby ta glazura miała taki bardziej wyrazisty smak. Ale żeby to nie był ogień. I to dorzucam. Jak nie masz takich papryczek, po prostu daj jakąś ostrą paprykę, czy pieprz cayenne, coś takiego ostrzejszego. Do glazury dodaję jeszcze 2 łyżeczki miodu, takiego lanego. O, 1, druga łyżeczka. Bo będziemy tym smarować w trakcie grillowania. Na górze będą chrupiące, a w środku soczyste żeberka od tej glazury. I ten smaczek będzie naprawdę taki wyjątkowy. Teraz zostawiam na 15 minut takie i przekładam na drugą stronę i z drugiej strony znowu daję glazurę. I pamiętaj, żeby nie przekroczyć temperatury 150 stopni. Moje żeberka są gotowe, godzina 25 minut. Co 15 minut przekładałem, glazurowałem. Tak wyglądają, zaraz będziemy smakować. Pokażę, jak ładnie kość odchodzi. Żeberka jeszcze gorące. Zobaczmy. O, pięknie odchodzą. Tak. Smakują obłędnie, słuchajcie. Żeberka to jest naprawdę. Mięsa mało, ale... Nie wiem, w czym jest ten fenomen tych żeberek, ale po prostu każdy tylko żeberka na grillu, żeberka na grillu. Te są obłędnie smaczne, soczyste. Glazura zrobiła swoje. Godzina 25 minut i na grillu są zrobione. Będziemy jutro robić karkówkę na grillu, ale jak jutro, no to musimy gdzieś przygotować marynatę. Po co ta marynata? Ano po to, żeby tej karkówce nadać smak, żeby ona była smaczna, soczysta. Po to jest marynata, żeby po prostu to mięso trochę skruszało jeszcze. I musimy nadać charakteru tej karkówce. Okej, ale koniec gadania, weźmy się do roboty. Ja mam tutaj wszystko przygotowane i zrobimy taką marynatę trochę inną, bo teraz bardzo modne są słodkie, wszędzie miód dajemy i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj zrobię inną tą marynatę, nie słodką. I potrzebujemy tak, 2 łyżki pieprzu z solą, to jest 3 porcje soli, 1 porcja pieprzu. Damy 2 łyżki papryki słodkiej wędzonej, łyżeczki do kawy. Tutaj mamy ziele angielskie, ale starte, czyli czy zmielone. Tutaj mam gałkę muszkatałową, tak trochę na czubku łyżki. Tu mam majeranek. Sporo tych przypraw. 3, tak. Już jestem ciekawa. Co Jak to karkówka będzie. ma mieć charakter, no to trzeba sporo. I tutaj mam kminek rzymski mielony. I tak pół łyżeczki do kawy tego kminku. Jak to bywa z charakterami, tych czynników Tak. jest sporo. I teraz tu mam czosnek zblendowany z oliwą i tego damy 3 łyżeczki. Jak nie masz takiego, to zapraszam na naszą stronę, zobacz jak to zrobić. A jak nie chce Ci się robić, to po prostu przez praskę 4 ząbki czosnku przeciśnij, dodaj oliwy i będzie też ok. My do tego wszystkiego dodamy jeszcze olej rzepakowy. Tak, no nie wiem, to będzie jakieś 20 ml. Na 4 duże karkówy. Na 4, tak, takie karkówki mamy pięknie z przerostami, karkówki z kością i to będziemy jutro grillować. Wszystko ładnie wymieszamy. Teraz wetrzemy w tą karkówkę.
i odłożymy w lodówce do jutra. A ja zapraszam już na sobotę na live'a. Będziemy w tą sobotę robić live'a, będziemy robić szaszłyki drobiowe i szaszłyki wieprzowe na żywo. Także już dziś zapraszam. W samo południe. W samo południe, jak w westernie, tak. Jak Clint Eastwood, w samo południe. Proszę, tak trzeba wetrzeć. To jest stara moja sprawdzona marynata. Także marynatę mamy zrobioną, zamykamy, wkładamy do lodówki i jutro będziemy grillować. Także do zobaczenia za gdzieś 24 godziny. Witam w dzień po. Takie modne słowo, dzień po. Ale jesteśmy dzisiaj nie dzień po, tylko dzień po tym, jak wrzuciliśmy mięso w marynatę i będziemy dzisiaj grillować to mięso. Także bez skojarzeń, proszę. Marynata zadziałała, grilla mamy włączonego i wrzucamy karkówkę na grilla. Grill jest oczywiście nagrzany. Pamiętajmy, żeby wrzucać na nagrzanego grilla. I będziemy to mięsko grillować, myślę, jakieś 5-6 minut z każdej ze stron. Karkówka potrzebuje razem około 10 minut. Ważne jest, żeby zachować to, że z jednej strony 5 minut, z drugiej strony 5 minut, albo z jednej strony 6, z drugiej 6, w zależności od grubości, od wielkości mięsa. Także ja wrzuciłem, robimy czas, start. Pamiętaj, żeby grillować na średnim ogniu. Jak masz grilla gazowego, żeby ten ogień był taki na wpół skręcony. Czyli widzimy się przynajmniej za 5 minut. Za 5 minut, tak. Minęło 5 minut i zobaczmy. Karkówka z jednej strony jest ok. Teraz przewracamy na drugą stronę. Pamiętaj, że jak ona się na początku przyklei, to nie odrywa jej na siłę. Po prostu zmniejsz ogień i ona jak zamknie dobrze pory, ta karkówka, to ona po 5 minutach i tak sama puści. Także na siłę pamiętaj, nie odrywaj żadnego mięsa. Chwilę przerwy. Zbliżamy się do 10 minut z dwóch stron. Także kochani, zobaczcie teraz, że wcale nie trzeba, nie wiadomo jak długo. Trzeba tylko pilnować, żeby ona była soczysta i smaczna. Kładziemy na jedną stronę, później na drugą stronę i jest, zobaczcie, w zupełności. Tu nic więcej nie trzeba. Daję sobie rękę obciąć, że ta karkówka jest już dobra. Także tak to wygląda. Maksymalnie 10 minut, 5 z jednej, 5 z drugiej. Jak jest grubsza, to 6 z jednej minut, 6 z drugiej strony. W naszym wypadku było to 5 i 5. Tak, bo to nie jest gruba, to jest karkóweczka z kością. I proszę bardzo, zobaczmy jak ona tu wygląda. Jest pięknie. Poczekaj, bo nie trafi. Gdzie ją mam szukać? O, jest, dobrze, teraz widać. Tak, widać. Sprawdźmy na smak. Soczysta jest, musicie mi uwierzyć. Pokaż minę. Mina jest super, bo jest super. To jest trochę inna karkówka, która są modne, bo teraz wszyscy robią modnie na słodko. Ja zrobiłem, żeby to miało mięso. Inny smak. Inny smak po prostu, nie słodki. I uwierzcie mi, naprawdę nie potrzebuję żadnej musztardy, żadnych przypraw. Świetna karkóweczka soczysta. Moja sugestia jest taka. Zrób raz taki eksperyment, bo ja wiem, że my Polacy, w sumie ludzie na całym świecie, grillowanie to jest taki nasz sport międzynarodowy. I zrób raz taki eksperyment sobie, że raz włożysz marynatę, karkówkę na godzinę i spróbuj. A następnym razem postaraj się i zrób na 24 godziny. I zobaczysz tą różnicę. Jak myślisz, czy sałatki mogą być seksowne? Ale owszem mogą! A w naszym e-booku masz 69 sałatek
do wyboru. A może taką sałatkę na dzisiejszy wieczór? A na przystawkę może taką sałatkę? O! A może taką? Koniecznie sprawdź naszego e-booka. Link będziesz miał czy miała tutaj. W naszym e-booku masz 69 pozycji do przerobienia. Cześć, witam na naszym kanale i witam na odcinku Obiad 20 minut na grillu. Zrobimy cały obiad na grillu, a będziemy dzisiaj grillować wołowinę z frytkami. A konkretnie będziemy robić steka wołowego z antrykotu. Antrykot jest to mięso naprawdę wyśmienite na steka. Jest z takimi przerostami, jak widać, czyli będzie fajne, soczyste, smaczne mięsko. Najpierw ja już tutaj nastawiłem grillana, odpaliłem, nagrzałem. Mam go doposażonego w taką płytę ceramiczną, jak widać. Widać, że jest używana. I na takiej blaszce możemy zrobić frytki. Nie proponuję bezpośrednio na ruszcie kłaść takiej blaszki, ale jak masz taką płytę, to jak najbardziej. Skoro frytki można w piekarniku, to można je zrobić i na grillu. Także frytki mamy wstawione. Teraz zajmiemy się wołowiną. Opieprzymy ją dokładnie, osolimy. I kochani, będziemy robić jednego steka krwistego, a drugiego będziemy robili bardziej wysmażonego, takiego wypieczonego. Ja lubię na krwisto, moja żona lubi bardziej wypieczone to mięsko, żeby było takie zgrillowane mocniej. A jeśli chodzi o grillowanie mięsa, to wszystko chodzi o to, żeby po prostu temperatura w środku, im jest wyższa temperatura w tym steku, tym on jest bardziej wypieczony. W moim steku, jeśli ktoś ma termometr, może sobie sprawdzić, temperatura nie powinna przekroczyć 55 stopni. W tym drugim powinna mieć 60 do 65 stopni. To, że wołowiny się nie soli, nie pieprzy przed grillowaniem, to jest taki tylko wymysł jakiś dziwny. Ja to jak najbardziej uważam, że nieprawda, za nieprawdziwe. Steki powinny być właśnie opieprzone, osolone. Z jednej, z drugiej strony. Kochani, frytki potrzebują jakieś 10 do 15 minut, także na razie czekamy, aż frytki troszeczkę się podsmażą. Kochani, możemy teraz wrzucać te steki, ładnie je uformujmy tak, żeby były ścisłe. Wrzucamy i czas start. Tak, jeden stek już przewracamy na drugą stronę, a ten drugi jeszcze musi chwilę zostać. Tu frytki, jak widać, się ładnie smażą. Steki tak samo, jeszcze pół minuty. Będziemy sprawdzać. No to już prawie jest gotowe. Frytki akurat, mięso odpocznie chwilę. I akurat frytki dojdą też. Odpocznie, czyli co to znaczy? Mięso po usmażeniu wołowina musi chwilę odpocząć, tak żeby te soki, jakie przekroimy, to wszystkie soki wypłyną. Będziemy miała talerzu. A jak odpocznie tak te 2-3 minuty, to wszystko zostanie w środku. Będą soczyste. Mój stek jest już ok. Później sprawdzimy, czy jest faktycznie krwisty. A tutaj ten jeszcze zostawimy na pół minuty, żeby doszedł. I drugi stek też już zdejmujemy. Teraz zostały tylko frytki. Steki są gotowe. Ten ma być krwisty, a ten ma być bardziej wysmażony. Zobaczymy, jak to wszystko wyszło, a to zobaczymy za chwilę. One muszą teraz odpocząć w sensie takim, że jak teraz przetniemy, to będzie krew na talerzu i cały sok wypłynie, a jak chwilę postoją, one odpoczną i ten sok się cały zatrzyma w środku. Będą bardziej soczyste. My będziemy jeść steki oczywiście, jak jest sezon na młodą kapustę, to ja sobie nie odpuszczę, będziemy jeść z suróweczką z młodej kapusty. No i na frytki czekamy jeszcze. Link, jak zrobić surówkę z młodej kapusty, będzie w opisie. Można znaleźć na naszej stronie, na naszym kanale, także zapraszam do zapoznania się, jak zrobić surówkę z młodej kapusty. Ona była wczoraj robiona, link jest już na stronie i będzie w opisie. Sprawdźmy, jak steki. Miał być jeden wysmażony i zobaczcie, jest. Jeden miał być krwisty i zobaczcie, jest.
Widać, że jest krwisty. No widać, bo krew jest. Tak, widać tutaj ładnie, że jest krwisty. Także wyszły świetnie. Jak smakuje? Sprawdźmy. Do tego damy zaraz jeszcze masło czosnkowe i będzie idealny. Na górę dajemy masło czosnkowe na tego steka. I słuchajcie, będzie naprawdę przepyszny. To tu folia. O. Kochani, cały obiad na grillu. To zobaczcie, frytki idealnie wyszły. Jest to bardzo, bardzo energooszczędne gotowanie, dlatego że no, prąd jest dzisiaj drogi. Po drugie, nie nagrzewamy sobie mieszkania, nie nagrzewamy domu ani kuchni, tylko robimy wszystko w ogrodzie, na grillu. Same plusy. I bardzo szybki ten obiad jest. 20 minut i zrobione. Najdłużej zajmowały frytki, grillowanie. Tak wygląda nasz obiadek. Stek wołowy, krwisty stek wołowy, wypieczony z frytkami. Wszystko zrobione na grillu w 20 minut. Kochani, obiadek gotowy. Same pyszności. Stygnie mi, więc muszę się z Wami pożegnać. Dziękuję za aktywność, dziękuję za oglądanie. Ja życzę Wam miłych wrażeń smakowych i do zobaczenia w następnym odcinku.